Cześć Antosiu. Cześć tatuś. Hej, bardzo się cieszę, że jesteśmy znowu w tych pięknych okolicznościach przyrody na Mazurach, w Rydzewie, w porcie Tło dla Me, gdzie rozpoczynamy budowę wioski artystycznej Shantaram. Wiesz, co to znaczy Shantaram? Nie mam zielonego pojęcia. Shantaram to znaczy pokój Boży. Ale pokój Boży nie rozumiany jako święty spokój, tylko rozumiany jako życie na pełnej petardzie, bez lęku, wstydu i poczucia winy. Jak wiesz, życie nie szczędziło nam ostatnio różnorakich atrakcji. Jesteśmy bez kaski, jestem bez pracy, bez specjalnych perspektyw, a sięgamy po dużo. Zabieram Cię w tę podróż, bo jak mam Ciebie, swojego synka, nie zabrać? Zobaczymy, czy nam się uda. A dzisiejszy odcinek będzie o umieraniu. Będzie o umieraniu, będzie o odchodzeniu, będzie o zostawianiu, o rozstawaniu się. Bo żeby coś, pożegnaniu, bo żeby coś nowego rozpocząć, trzeba się zawsze pożegnać i rozstać. Jak się rozstać, żeby skutecznie móc coś nowego budować? O tym chciałbym Ci dzisiaj poopowiadać, ale też chciałbym Ciebie posłuchać, co Ty masz na ten temat do powiedzenia. Coś się kończy, coś zaczyna. Tak jest. W tej wiosce artystycznej będziemy budować jurty, będziemy budować tipi, będziemy budować sauny, ale przede wszystkim będziemy budować przestrzeń, która zdarza się między ludźmi, przestrzeń, która zdarza się w naszych sercach. To jest naszą główną intencją i to jest naszym głównym zadaniem. Choć pokażę Ci najpierw tę przestrzeń fizyczną, a potem zajmiemy się tą przestrzenią może bardziej duchową. Ok. Tato, No. to jest dobre miejsce na postawienie pierwszej jurty. Tak, myślę, że ta wierzba nas tutaj trochę przywołała. Wiesz, że ta wierzba była kiedyś takim maleńkim ziarenkiem? Tak? Tak. I my właśnie w tym miejscu takie ziarenko posadzimy. To ziarenko to będzie nasza intencja. Nasza intencja, która wypaliła się w ogniu bezsennych nocy. Posadzimy ją tutaj, będziemy podlewać ją naszą modlitwą, naszą życzliwością, naszą pracą, naszą cierpliwością. I wtedy jest szansa, że z takiego malutkiego ziarenka wyrośnie naprawdę wielkie, wielkie drzewo. Tylko że żeby z takiego ziarenka wyrosło drzewo, to ziarenko musi obumrzeć. I to jest często nasz największy problem. Wiesz, że my chcemy się rozwijać i kiedy jesteśmy malutkim ziarenkiem, to chcemy stać się jeszcze większym i lepszym ziarnem. Nie, czasem ziarno musi obumrzeć i tylko wtedy wyda wielki plon. Myślę, że taką najboleśniejszą ostatnią stratę przeżyliśmy w związku z odejściem Torina, pamiętasz? Ten schemat odchodzenia jest zawsze taki sam. Zawsze, kiedy coś w naszym życiu znika, coś tracimy, czy to jest praca, czy to jest związek, czy to jest bliska osoba, zawsze pojawia się taki moment ciemności. Taki moment, kiedy kompletnie nie wiemy, co ze sobą zrobić. Jedno znikło, a drugie się jeszcze nie narodziło. Pamiętasz zapewne taką historię o Jezusie? Czy pamiętasz, jak Jezus umarł? W 0 roku? Nie w 0 roku. Jak umarł? Umarł na krzyżu, pamiętasz? Tam, no. Okej. Umarł na krzyżu, więc każde odchodzenie ma takie 3 etapy. Pierwszy to jest śmierć starego człowieka. Śmierć jakichś starych wyobrażeń, konstruktów, jakiejś sytuacji, która jest dla Ciebie niewygodna czy niedobra, toksycznego związku, w którym tkwisz. Drugi element to jest zawsze zejście do piekieł i to jest czas ciemności, czyli to jest taki czas, który teraz trochę przeżywamy. Nie wiemy, stare odeszło, nowe się jeszcze nie narodziło, nie wiemy nic. Wokół panuje ciemność, wieje wiatr, za chwilę nadejdzie zima. Tydzień temu, jak pamiętasz, odcięli nam prąd, wymontowali licznik, ale już go na szczęście znowu zamontowali.
Więc każda ciemność przemija, ale też przeżyliśmy 3 dni ciemności. Ale następnym etapem jest zawsze zmartwychwstanie w nowej jakości. I tego etapu ciemności nie da się ominąć. Przez niego trzeba przejść, bo tam, w tej ciemności, Jest odnaleźć... klucz do szczęścia. Tak jest. Pamiętasz, jak Aniela śpiewała? O źródle, które wytryska pośród ciemnej nocy. O źródle, które jest podstawą wszelkiego życia. Widzę, Antoś, że tęsknie spoglądasz w stronę jeziora i kąpiącego się tam Jasia, więc pewnie chciałbyś już tam pognać. Rozmowa o odchodzeniu troszkę cię zmęczyła. Ale byłeś bardzo dzielnym rozmówcą. Dziękuję. Cieszę się. Taka jest nasza zasada, prawda? Tak. W rodzince, że o wszystkim, nawet o najtrudniejszych rzeczach rozmawiamy. Cieszę się, że gadasz. Zmykaj już, a my sobie jeszcze tutaj z Adasiem pogadamy chwilę. Do widzenia. Nie. Strata, śmierć, pożegnanie to najważniejsze, ale też najtrudniejsze lekcje, które przychodzi nam przerobić w życiu. Dlaczego? Dlatego, że nasz umysł nieustannie szuka w życiu czegoś, co byłoby stałe, czego mógłby się chwycić. Natomiast w życiu nie ma nic stałego, wszystko przemija, wszystko rozsypuje się nam w palcach i my rozpaczliwie próbujemy to budować. Najpełniej i najcudowniej taką rzeczywistość pokazuje tradycja, wschodnia tradycja układania mandali, którą układa się wiele miesięcy tylko po to, żeby ona przez sekundę mogła pobyć, ale chwilę później wiatr zamienia te mandale w niebyt. Dlatego może tak kocham teatr, bo teatr w istocie jest układaniem mandali. Nic w teatrze nie można zatrzymać. Teatr zdarza się tylko wtedy, kiedy się zdarza. W istocie to jest trudny moment, ten, który przechodzimy zawsze po stracie kogokolwiek. I to jest moment, który musimy przejść, przed tym nie uciekniemy. To jest moment żałoby, moment pożegnania, moment czucia ogromnej straty, ale każda żałoba ma strukturę fali. Ona przychodzi, w pewnym momencie odchodzi i tu zaczyna się problem. I tu zaczyna się problem, bo bardzo często nasz umysł i nasza emocjonalność próbuje się tego schwycić i próbuje z tego wybudować historię swojego życia. Wszyscy znamy bardzo wiele osób, które ze straty, z pożegnania, ze śmierci próbują uczynić jedną z najważniejszych narracji swojego życia i na tym budować swoje ego. To jest niepotrzebne. Kiedy wychodzimy z jakiejś sytuacji, musimy pamiętać o tym, jak Bóg przestrzegł Lota. Nie wolno, pod żadnym pozorem nie wolno wam odwracać się do tyłu. Żona Lota nie posłuchała. Zamieniła się w słup soli. Kiedy musimy dokonać wyboru, często trudnego i dramatycznego, a my jako ludzie często nie doceniamy tego, że bardzo często postawieni jesteśmy w życiu przed wyborem tragicznym, jak Antygona, wyborem, z którego nie ma dobrego rozwiązania. Musimy podjąć działanie, musimy podjąć decyzję, musimy dokonać wyboru. Bo jeśli nie dokonamy tego wyboru, jeśli nie podejmiemy decyzji, jest to również podjęcie decyzji i jest to również wybór. Najczęściej najgorszy, bo wtedy nie my wybieramy, a wybiera wszystko wokół nas, za nas.
mam dla Was małą propozycję. Chcemy, żeby każdy odcinek kończył się propozycją krótkiego ćwiczenia. Ćwiczenia, które będziecie wykonywać codziennie, które ja będę wykonywać codziennie i które Adam, nasz operator cudowny, będzie wykonywać codziennie. Chciałbym, żebyście codziennie przez 10 minut rano, kiedy wstaniecie, dziękowali za wszystko, co Wam się wydarza, za każdą myśl, za każde zdarzenie, którego nawet nie rozumiecie, które może być przykre, ale dziękujecie za to. Dziękowanie to jest bycie na tak. Bycie na tak otwiera w nas i wokół nas przestrzeń do tego, abyśmy mogli ten świat zmieniać, abyśmy mogli brać za swoje życie odpowiedzialność. Bycie na tak i dziękowanie to złote wrota, za którymi czai się największe i najpiękniejsze doświadczenie w naszym życiu, czyli doświadczenie umysłu kreatywnego, który pojawia się w miejsce umysłu reaktywnego. Dziękując codziennie przez 10 minut nastrajasz się zupełnie inaczej na nadchodzący dzień. Dziękowanie za sytuację, która jest nawet dla nas trudna i przykra, powoduje, że potrafimy tę sytuację zrozumieć i zobaczyć z trochę innej strony niż tylko kompulsywno, nerwowo, umysłowo, reaktywna strona naszego umysłu. Przez ten tydzień dziękujmy, a zobaczmy, co się w naszym życiu zdarzy. Nigdy nie myślałem, że to powiem, ale mówię to pierwszy raz. Subujcie, lajkujcie nasz kanał, polecajcie nas znajomym, piszcie w komentarzach o tym, o czym chcielibyście, żebyśmy pogadali z naszymi dziećmi, z Adamem. Piszcie, czy takie rozmowy są pożyteczne, fajne, ciekawe i czy chcecie nam towarzyszyć w tej wielkiej podróży, która ma na celu budowanie wioski Shantaram, czyli budowanie pokoju Bożego na ziemi. I pamiętajcie, w każdej ciemnej nocy zmysłów, zanim zaczniecie marzyć, zanim zaczniecie planować, zanim zaczniecie budować w swojej głowie światy, które chcecie zdobyć, najpierw podziękujcie za to, co macie. To naprawdę zmienia wszystko. Do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko.